Morze Czerwone ma 30 milionów lat, Morze Śródziemne 5,5 miliona. Bałtyk jest najmłodszym morzem świata, powstał jakieś 10-14 tysięcy lat temu. Mimo swojego młodego wieku jest w nim całkiem sporo. Flory, fauny, różnego rodzaju złóż, sieci widm, śmieci, plastików, raków, ścieków, toksycznych bomb, do tego całkiem sporo wody, bo niemal 22 tysiące km3, a nawet podobno UFO. Pływają w nim różnego rodzaju foki, morświny, a nawet w 2013 niedaleko Unieścia znaleziono wala butelkonosego, którego wyrzuciło morze. Jest tego sporo, więc przejdźmy do rzeczy. Jeszcze subskrybujcie, zostawcie komentarz, dajcie lajka, to pomaga zwiększać zasięgi kanału. Dziękuję. Bałtyckie dno skrywa sporo surowców mineralnych, oprócz bursztynu, ropę naftową, gaz ziemny, żwiry i piaski czy minerały ciężkie. Południowo-wschodnie wybrzeża na głębokości do 6 km skrywają najwięcej ropy i gazu. Obiecujące złoża są w naszej strefie ekonomicznej na północ od Rozewia. Z dwóch złóż wydobywa się ponad 530 ton ropy dziennie. Polskie złoże daje 1000 ton dziennie, przy czym pokrywa to zaledwie 1% zapotrzebowania naszej gospodarki. W naszej strefie mamy póki co 5 złóż gazu ziemnego, których potencjał nawet może wynieść 10 miliardów metrów sześciennych. Warto zaznaczyć, że jesteśmy jedynym krajem, który wydobywa złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim. Występują również minerały ciężkie, takie jak cyrkon, magnetyt, granat czy rutyl, ale mają kiepskie występowanie i gospodarczo są one nieprzydatne. Za to występuje mnóstwo złóż żelaza i manganu, jakieś 100 milionów ton, więc długo nam tych złóż nie zabraknie. Odmęty Bałtyku kiedyś słynęły z tego, że pływały w nim dorsze dorastające do 150 cm, dożywające 25 lat, osiągające dojrzałość płciową przy około 50 cm. Dziś ze względu na szkodliwe praktyki połowowe i pogarszający się stan Bałtyku, spotkanie osobników większych niż 30 cm jest tak trudne, jak spotykanie teściowej w barze ze striptizem. Według Międzynarodowej Rady Badań Morza dorsz znika na naszych oczach, a w konsekwencji wraz z nim znikną żywiące się nimi foki czy ptaki. Zagrożeniem dla morskiej fauny są zagubione sieci rybackie, czyli tak zwane sieci widma. Przepadają w wyniku sztormów, zaczepów podwodnych czy kolizji, a po zatonięciu kontynuują połowy. Wydajność ich co prawda spada, bo w ciągu pierwszych 3 miesięcy od zgubienia mają 20% wydajności, a po 2 latach jeszcze mają 6%, ale według danych statystycznych każdego roku do Bałtyku trafia do 10 tysięcy sieci. Sieci widma stanowią ponad 10% wszystkich odpadów morskich. Zwierzęta w nie wplątane umierają na skutek uduszenia, powodując, że i tak malejące stada ryb czy owoców morza robią się jeszcze mniejsze, a jak kurczy się populacja zwierząt, w to miejsce rośnie ilość śmieci. W 2017 roku rybacy wyłowili 147 ton śmieci. Tyle śmieci w ciągu miesiąca produkuje ponad 1800 rodzin 3-osobowych. 147 ton śmieci wyłowiono, a ile pozostało niewyłowionych? W 2017 przeprowadzono akcję Czysty Bałtyk, gdzie wyciągano śmieci na wodach przybrzeżnych i zalewowych, gdzie oprócz sieci odnajdywano również chociażby rowery. Oczywiście największym zagrożeniem dla Bałtyku, ale i dla mórz i oceanów na całym świecie jest plastik. Rokrocznie trafia do nich do 12 milionów ton, 60-70% odpadów morskich to jakaś forma plastiku. Na tle Unii Europejskiej Polska wyróżnia się sporym zapotrzebowaniem na jednorazowy plastik. Będąc na plaży w piasku natkniemy się na pety, nakrętki po napojach, patyczki po lodach. Wiele tego typu śmieci trafia do naszego Bałtyku. W Polsce zużywa się prawie 8,5 miliona jednorazowych kubków do kawy, 130 milionów opakowań na wynos, ponad 1,8 milionów słomek, prawie 2,5 miliarda butelek plastikowych, a nawet 45 miliardów papierosów. Sporo plastiku trafia do naszego morza, a potem w sieci pojawiają się filmiki z tym, jak foka zjada w całości plastikową reklamówkę, a zdezorientowane zwierzęta mylą plastik z pożywieniem i potem umierają w męczarniach. W tym miejscu warto podkreślić, że jeśli chodzi o plastik, to mamy na to duży wpływ. Możemy wybierać polityków poruszających sprawy związane z ochroną środowiska, bo zwierzęta na to, ile trafia śmieci do Bałtyku, mają niewielki wpływ. Również nie mają wpływu na to, ile wraków spoczywa na bałtyckim dnie.
3000 z nich zidentyfikowano. Kilka warto przytoczyć. Gripshund zatonął u wybrzeży Szwecji w 1495, a po 500 latach wydobyto w dobrym stanie przyprawy. Szafran, imbir i pieprz. Konserwacji sprzyja niski poziom tlenu w Bałtyku, niska temperatura i zasolenie. Szwedzki solen trafił na dno w 1627, w czasie zwycięskiej dla Rzeczypospolitej bitwy ze Szwedami pod Oliwą. Szwedzki okręt liniowy Kronan, zwodowany w 1668, był podówczas największym okrętem świata. 8 lat później trafił na dno niedaleko szwedzkiej wyspy Ålandia, po zbyt gwałtownym zwrocie, w wyniku czego eksplodował magazyn z prochem. Do dziś z wraku wydobyto rozliczne skarby, m.in. złote czy srebrne monety. Franken, pamiętający czasy II wojny światowej, jest jednym z najniebezpieczniejszych wraków leżących w polskiej strefie Bałtyku. Był tankowcem i w dniu zatonięcia miał wszystkie zbiorniki wypełnione wszelkiego rodzaju paliwami. Jako że metal z czasem koroduje, jedynie kwestią czasu jest to, kiedy dojdzie do wycieku 5 milionów litrów paliwa. Katastrofa ekologiczna w rejonie Zatoki Gdańskiej wisi w powietrzu, a raczej leży na dnie. MS Wilhelm Gustloff trafił na głębokość 45 metrów w 1945 roku. Największa katastrofa morska w historii rozegrała się 35 km na północ od Łeby. Sowiecka torpeda posłała na dno niemieckich oficerów, żołnierzy, marynarzy i uciekinierów. Łącznie około 9000 pasażerów straciło życie. Dla porównania, na Titanicu zginęło 1500 pasażerów. Wrak Gustloffa jest mogiłą wojenną i zabronione jest zbliżanie się do niego w promieniu 500 metrów. Akrona i Steuben to kolejne okręty, które podzieliły los Gustloffa. Na Akronie zginęło 4300 osób, na Steubenie 4500, a spotkał je taki los w wyniku ofensywy Armii Czerwonej na Prusy Wschodnie. Niemcy przeprowadzili wówczas operację Hannibal, czyli największą ewakuację drogą morską w historii. Choć przytoczone jednostki trafiły na dno, to Niemcom udało się ewakuować 300 000 swoich żołnierzy i niemal 1 000 000 uchodźców. Polski okręt podwodny ORP Kujawiak trafił w 1966 w wody Rewy Mew, czyli płycizny między Zatoką Pucką a Zatoką Gdańską. Miejsce wybrano celowo. Okręt służył jako cel dla artylerii i nalotów bombowych. Dziś jest podziurawiony niczym cedzak, a na północodrugi, na głębokości 27 metrów, spoczywa prom Jan Heweliusz. 14 stycznia 1993 roku o 5 nad ranem w prom uderzył huraganowy wiatr. Tak silny, że na przyrządzie do pomiaru siły wiatru skończyła się skala. Tragedia pochłonęła wiele istnień ludzkich. Niestety do tragedii nie musiało dojść. Wszystkiemu były winne złe praktyki i zaniedbania ze strony armatora i załogi. Bałtyk cierpi na niedobór tlenu. Fatalnie było 1500 lat temu. Teraz jest jeszcze gorzej. Rolnictwo, przemysł i ścieki. To wszystko powoduje, że co roku do morza trafia ponad 850 000 ton substancji, które tam nie powinny trafiać. Te rozwijają martwe strefy, czyli miejsca, gdzie brakuje tlenu. 18% powierzchni dna Bałtyku to strefy, gdzie zwierzęta żyć nie mogą. Problem narzuca skojarzenie z kolejno padającymi klockami domina. Początków problemu martwych stref należy się doszukiwać w boomie na mięso w naszym kraju. Ten spowodował intensyfikację rolnictwa. To z kolei doprowadziło do pojawienia się nadmiaru nawozów. To z tych nawozów azot i fosfor przenikają do wód, rzek i choć te mają właściwości samooczyszczające, to nie na tyle, by się oczyścić do końca. Rzeki transportują większość nadmiaru substancji prosto do morza. Skutki widać na plaży, kiedy po wodzie pływa kożuch. Znak, że w wodzie rozkwitły sinice. Te pojawiają się przy nadmiarze azotu, fosforu, przy małym ruchu powietrza i wysokiej temperaturze. Kąpiel z sinicami, które są toksyczne, kończy się podrażnieniem skóry, dolegliwościami układu pokarmowego i zaburzeniami neurologicznymi. Wypoczynek nad Bałtykiem dla wielu z nas stoi w takim układzie pod znakiem zapytania, bo dziś nawet połowę kąpielisk regularnie się zamyka i trzyma zamknięte tygodniami, póki sinice nie znikną. A kiedy już obumierają, trafiają na dno i w procesie rozkładu wytwarzają siarkowodór. To właśnie siarkowodór przyczynia się do powstawania wspomnianych beztlenowych martwych stref. Na koniec prawdziwa bomba. Toksyczna. II wojna światowa nie tylko odbiła się piętnem na pokoleniach ludzi, na miastach, regionach czy licznych krajach. Podczas działań wojennych ucierpiał również Bałtyk. Oficjalnie na dnie Morza Bałtyckiego spoczywa 60 000 ton niemieckiej broni chemicznej, z czego 13 000 ton to bojowe środki trujące. I definitywnie liczby są znacznie większe. Rozważano co prawda utylizację, ale postawiono na zatopienie, bo było taniej. Rozważano głębiny Atlantyku, ale postawiono na Bałtyk,
bo było taniej. Padło na głębię bornholmską, gotlandzką i gdańską. Brytyjczycy sztywno trzymali się planu i zrzucali ładunek tam, gdzie wyznaczono. Rosjanie z kolei nie popisywali się dokładnością, wywalali gdzie popadnie. Potem morskie prądy zrobiły swoje. W 1954 roku w okolicach Juraty na plaży morze wyrzuciło beczkę z iperytem siarkowym. W 1955 roku na plaży w Darłówku morze wyrzuciło zardzewiały pojemnik z wyciekającym środkiem bojowym, a potem setka dzieci uległa poparzeniu, a aż 4 straciło wzrok. W latach 50. i 60. doszło do wielu wypadków oparzeń iperytem. W polskiej strefie udokumentowano 16 przypadków znalezienia amunicji chemicznej. Najczęstszymi ofiarami są przeważnie załogi rybackie. W 1997 roku niedaleko Władysławowa załoga Kutra wyłowiła 5-kilogramową bryłę iperytu, po czym wszyscy trafili do szpitala. Według wyliczeń specjalistów w wyniku wielu dekad korozji ubytek grubości ścian pojemników wynosi 3 mm. Zatem szanse na ekologiczną katastrofę w miarę upływu lat stają się coraz bardziej realne. Zakładając, że z 16-17% wyciekną zatopione substancje chemiczne, życie na Morzu Bałtyckim przestanie istnieć praktycznie natychmiast przez następne 100 lat. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.